Dla niektórych to święty gral audio. Dla innych to po prostu jeden z najdroższych wzmacniaczy high-endu. Dla jeszcze innych to dzieło sztuki. Dla mnie osobiście to jeden z najbardziej muzykalnych wzmacniaczy audio wszechczasów i dążenie do tego, aby znaleźć się najbliżej muzyki. Rozpoczynamy dzisiaj cykl Audio Legends, który zdążyłem już zapowiedzieć, prezentując mikrofony RCA, a właściwie ich kopie współczesne. I cykl ten ma na celu przybliżenie nam urządzeń, które zredefiniowały nasze postrzeganie i słuchanie muzyki. Te urządzenia, które pojawiały się w trakcie rozwoju technologii, sprawiały, że nasze wyobrażenie na temat tego, co jest możliwe, na temat tego, jak możemy blisko znaleźć się tej muzyki, nie tylko redefiniowały nasze słuchanie i słyszenie, ale redefiniowały także samą muzykę i to, jak ta muzyka się rozwijała. Więcej o tym będzie w cyklu, który nazwałem Był sobie dźwięk, ale zanim premierowe odcinki tego cyklu, wróćmy jednak do naszych audio legend. Na pierwszy odcinek postanowiłem, że zaprezentuję urządzenie, które z jednej strony może wydawać się kontrowersyjne dla części z Państwa, bowiem ktoś może zadać sobie pytanie, po co wydawać prawie $150 000 na urządzenie audio? To czyste szaleństwo. Tak, z jednej strony to prawda, aczkolwiek w cyklu Najbliżej muzyki nie poruszam aspektów finansowych, a właściwie aspektów związanych z czyimś portfelem. To, ile kto wydaje na swoje przyjemności, zabawki i doświadczenia, to absolutnie nie moja sprawa. Natomiast nasz dzisiejszy bohater, można powiedzieć, naszego spotkania, czyli wzmacniacz Ongaku, co w języku japońskim oznacza po prostu muzyka, i co też tłumaczy moim zdaniem, dlaczego ten wzmacniacz został tak nazwany, bowiem jego konstruktor, a o tym za chwileczkę, dążył właśnie do tego, aby urządzenia audio w sposób jak najwierniejszy grały, czy też replikowały muzykę. To nasze doświadczenie, o którym rozmawialiśmy wcześniej, na przykład z Radkiem Krzyżowskim. A dzisiaj będziemy podglądać, czy też opowiadać o tym doświadczeniu od tej drugiej strony. To znaczy, jak możemy doświadczyć tego spektaklu dźwiękowego, który często zdarza nam się na żywo, właśnie dzięki urządzeniom audio. To, co wydaje się być jeszcze kontrowersyjne w tym dzisiejszym odcinku, to to, że sięgam po jeden nie tylko z najsławniejszych wzmacniaczy, ale także, tak jak wspomniałem, jeden z najdroższych. Chciałbym tutaj jednak poczynić pewną uwagę. Nie chciałbym, abyśmy koncentrowali się na cenie tego urządzenia, a jedynie na tym, jak muzykalnie to urządzenie gra, co ciężko będzie Państwu zweryfikować, bowiem musielibyście się wybrać do salonu i tego urządzenia posłuchać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to i na tym chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali, to dążenie konstruktora tego urządzenia do tego, aby, jak ja to nazywam w moim cyklu, znaleźć się naprawdę blisko muzyki. Więc powiedzmy kilka słów o tym, kto to urządzenie zaprojektował, wykonał i dlaczego w dniu premiery w 1989 roku urządzenie to sprawiło, iż Hiroyasu Kondo i jego firma, wtedy nazywająca się Audionaut, stała się sławna z dnia na dzień właściwie. Co takiego się wydarzyło, że w czasach, kiedy panował wszędzie właściwie już nie tylko format CD, ale też wszędzie panował tranzystor, wzmacniacze oparte na tranzystorach, nagle wzmacniacz o bardzo prostej konstrukcji na triodach 211 został okrzyknięty jednym z najbardziej niesamowitych wzmacniaczy. Co takiego się stało?
No więc spróbuję kilka słów opowiedzieć o panu Hiroyasu Kondo, o tym senseju, który zbudował to urządzenie, które uczyniło nie tylko jego markę sławną, ale sprawiło, że świat urządzeń lampowych uległ właśnie redefinicji. Hiroyasu Kondo to człowiek, który zafascynował się muzyką od wczesnego dzieciństwa. Jego ojciec był buddyjskim mnichem i młody Hiroyasu spędził dzieciństwo w klasztorze. Jak twierdzi, co można wyczytać z jego opowieści, z jego biografii, regularnie słuchał inkantacji buddyjskich mnichów, co było dla niego takim codziennym właściwie rytuałem i takim życiowym przeżyciem, życiowym doświadczeniem, może w ten sposób, które sprawiło, że on nieustannie wracał do tego doświadczenia. Kiedy był trochę starszy, miał okazję usłyszeć orkiestrę symfoniczną pod dyrekcją Toscaniniego i to był drugie takie jego doświadczenie, które zredefiniowało jego myślenie na temat muzyki i na temat słuchania muzyki. A ponieważ jego ojciec był elektronikiem amatorem, młody Hiroyasu miał do czynienia z lutownicą od wczesnych lat. I zaraz po skończeniu studiów został jednym z pierwszych inżynierów w firmie Sony. Firma Sony wtedy o nieco innym profilu niż dzisiaj koncentrowała się na rozwoju urządzeń elektronicznych, na rozwoju urządzeń audio, myśląc raczej o jakości tych urządzeń niż tylko i wyłącznie o popularności tych urządzeń i ich ekonomicznej dostępności. Kondo w marce Sony pracował nie tylko jako badacz i konstruktor urządzeń audio, był także związany z techniką studyjną, a jedne z jego pierwszych prac dotyczyły mikrofonów. I to, żeby było, bo to się linkuje w naszym filmie z wcześniejszymi odcinkami o mikrofonach, o tym, co było zapowiedzią cyklu Audio Legends, czyli mikrofonie wstęgowym. Kondo zauważył, że zmiana tej tak zwanej wstęgi, czyli takiego cienkiego paseczka metalowego wewnątrz mikrofonu, sprawia, że ten mikrofon może brzmieć w znacznie doskonalszy sposób. Kondo zauważył, że na drodze oczywiście eksperymentów i badań, że materiałem, który znacząco poprawia brzmienie mikrofonu wstęgowego, jest srebro. I to był pierwszy moment, kiedy on zauważył, że srebro w elektronice może mieć znaczący wpływ na brzmienie. Ale powiem jeszcze chwilę o tym mikrofonie, bo najczęściej w mikrofonach wstęgowych ten metalowy pasek robiony jest powiedzmy z aluminium. I aluminium ma taką cechę rezonansu własnego, że wnosi do dźwięku pewien rodzaj, nazwijmy to, brzęczenia. Srebro tego nie robiło. Co się stało? Sony jednak postanowiło nie wesprzeć tego projektu i można powiedzieć, że umarł on śmiercią naturalną. Mniej więcej w tym czasie właśnie Hiroyasu Kondo postanawia odejść z firmy Sony i skoncentrować się na swoich autorskich projektach. I te projekty prowadzą go przez kolejne dekady do czegoś, co właśnie będzie, co zapowiedziałem, będzie miało swoją premierę w 1989 roku i sprawi, że jego poszukiwania dźwięku doskonałego, a może jeszcze inaczej, jego dążenie do tego, aby znaleźć się najbliżej muzyki, zostanie docenione właśnie wtedy, kiedy światło dzienne ujrzy wzmacniacz Ongaku. Nie tylko zostanie docenione, bo takowe było już wcześniej w Japonii, ale była to, można powiedzieć, marka bardziej lokalna, Audionote Japan, czyli coś, co było znane japońskim miłośnikom i koneserom dobrego dźwięku, ale raczej nie wykraczało poza terytorium Japonii. To właśnie Ongaku uczyniło tą markę międzynarodową, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten fame był największy, pojawiła się za sprawą tego urządzenia tak zwana druga fala popularności urządzeń z Japonii. Pierwsza w latach 70. dotyczyła raczej tych niskobudżetowych urządzeń. Wzmacniacz Ongaku i propozycja Hiroyasu Kondo sprawiły, że ta druga fala związana była z tym najwyższym high-endem. Wróćmy jeszcze jednak na chwileczkę do tego, o czym wspomniałem, bo powiedziałem, że Hiroyasu Kondo, nasz sensei, zauważył jedną ważną rzecz, że zmiana przewodnika w urządzeniach elektronicznych ma znaczący wpływ na to, jak te urządzenia mogą brzmieć. To był taki moment przełomowy w jego karierze, bowiem od tego czasu zaczął coraz bardziej eksperymentować ze srebrem.
Ktoś by powiedział, no ale właściwie po co, przecież przewodnictwo elektryczne, bla, bla, bla. Tutaj ja nie będę się na ten temat wypowiadał. Jak sobie klikniecie w swoich urządzeniach, to na pewno wyczytacie dużo na ten temat, dużo też stereotypów. Jednak Kondo nie poszedł drogą stereotypów, a zdecydował się na eksperymenty. I te eksperymenty z jednej strony oczywiście były kosztowne, bo srebro to nie jest najtańszy materiał, a z drugiej strony doprowadziły go do pewnych wniosków. I jego wnioski być może są zaskakujące, bowiem dużo ludzi w tym świadku urządzeń elektronicznych, szczególnie urządzeń audio, opowiadając o srebrze, mówi o jego właściwościach sonicznych przede wszystkim. Natomiast Kondo zwrócił uwagę na coś jeszcze innego. On zwrócił uwagę na to, że srebro ma wyjątkowe właściwości elektromagnetyczne i na przykład nawinięty transformator albo kondensator z użyciem tego szlachetnego materiału sprawia, że procesy elektromagnetyczne, które zachodzą wewnątrz tych podzespołów, mają znacznie łagodniejszy charakter, co sprawia, że dźwięk, który potem jest przez takie podzespoły przepuszczany, brzmi w sposób bardziej naturalny. Dobra, ale to tyle o Kondo i tyle o historii jego dążenia do dźwięku jak najbardziej naturalnego, bo w swoich wywiadach często odwołuje się właśnie do tego hasła, że on buduje urządzenia, które mają brzmieć w sposób jak najbardziej naturalny. Tutaj zawsze zostawiał taką przestrzeń na interpretację tego, co to znaczy dźwięk neutralny, bo możemy go rozpatrywać na różne sposoby. Zauważył on jedną rzecz, że ten naturalny dla niektórych to będzie dążenie do odwzorowania tego, co słyszeliśmy w rzeczywistości, a dla innych będzie to coś, co jest związane z tym, aby urządzenia audio jakby znikały z toru, żeby to, czego słuchamy, było dla nas jak najbardziej wierne temu, co jest w oryginale. Przyznam się bez żadnych kompleksów i bez tak zwanego bicia, że jest to też moje przekonanie o tym, jak urządzenia audio powinny grać, jak powinny brzmieć i co powinny wnosić do naszych systemów, a finalnie do naszych doświadczeń estetycznych związanych z muzyką. No dobrze, ale jesteśmy przy wzmacniaczu ongaku, czyli muzyka. Co takiego o tym wzmacniaczu można powiedzieć komuś, kto nigdy go nie słyszał i opowiedzieć o tym, dlaczego w pierwszym odcinku cyklu Audio Legends prezentujemy właśnie to urządzenie. To z jednej strony trochę zbieg okoliczności, że akurat teraz mam do dyspozycji ten wzmacniacz, a z drugiej strony to jeden z moich priorytetów, aby Państwu go pokazać. Jak wspominałem wcześniej, nie chciałbym absolutnie, abyśmy koncentrowali się na aspekcie finansowym tego urządzenia, bo moglibyśmy zabrnąć na niepotrzebne mielizny, może w ten sposób powiem. Natomiast abyśmy skoncentrowali się na osiągnięciach Hiroyasu Kondo, który sprawił, iż dzięki ongaku ta tytularna muzyka może zabrzmieć w swojej absolutnej pełni. Kondo zdecydował się na bardzo, jak on to mówił, proste rozwiązanie. Schemat tego urządzenia jest stosunkowo prosty, a był na pewno takim w czasach, kiedy w latach 80. powstawały urządzenia o znacznie bardziej skomplikowanych strukturach wewnętrznych i takie, które dążyły do osiągnięcia pewnych ekstremów technologicznych. Kondo poszedł w zupełnie inną stronę. I tutaj pojawia się zawsze w mojej głowie pytanie, czy to takie technologiczne i techniczne dążenie do doskonałości w urządzeniach audio, czy na pewno przybliża nas w stronę muzyki? Albo inaczej, czy zawsze tak się dzieje? Odpowiem sobie sam, że z reguły tak nie jest, dlatego że mam takie przekonanie, iż to, co technicznie najbardziej poprawne, nie musi być jednocześnie najbliższe naszym uszom. Kondo poszedł w zupełnie inną ścieżką, można powiedzieć. Ta ścieżka prowadziła go raczej przez eksperymenty i przez odwoływanie się do tych jego osobistych doświadczeń z lat młodości i z dzieciństwa. I no, jak to w jego przypadku, co wcześniej wspominałem, aczkolwiek nie wiem dlaczego moja kamera przestała nagrywać i jesteśmy teraz jakby w drugiej części tego nagrania, więc moja płynność troszeczkę została technologicznie powstrzymana. Ale Kondo po swoich eksperymentach ze srebrem postanowił w tym wzmacniaczu, czyli ongaku, wykorzystać ten szlachetny materiał w 100%. Wszystko, co tutaj wewnątrz tego urządzenia jest, to jest czyste srebro.
Ono jest w transformatorach, ono jest w kondensatorach, ono jest właściwie wszędzie, ono jest tak zwanymi interkonektami. Wszystko, co jest łączone tutaj jest z wykorzystaniem srebra. Te gniazda RCA, które w tym urządzeniu, będziemy to pokazywać na zbliżeniach, są z boku tego urządzenia, też są srebrne i to srebro nie tylko wywindowało cenę tego wzmacniacza, ale wywindowało także jego jakość dźwięku. Ci, którzy zauważyli, że dzięki srebru można osiągnąć takie rezultaty, bardzo szybko przekonali się, że to nie srebro jest odpowiedzią, bowiem źle użyte srebro wcale nie daje nam idealnego rozwiązania. To, jak to srebro i to, jak te elementy zostały ze sobą połączone, sprawia, że to urządzenie stało się właśnie jedną z legend audio. Możliwe, że powinienem powiedzieć teraz kilka słów, jak moim zdaniem to urządzenie gra, aczkolwiek nie będzie to recenzja i chciałbym też, aby nie była to laudacja na temat tego wzmacniacza, bo chciałbym się podzielić jak najbliżej moimi obserwacjami po krótkim odsłuchu tego urządzenia u mnie tutaj w systemie, bo dzisiaj jesteście Państwo gośćmi w mojej prywatnej przestrzeni. Otóż wzmacniacz ten gra w sposób niebywale, pierwsze co przychodzi mi do głowy to takie słowo kremowy. Jego dźwięk jest absolutnie pozbawiony wszelkich ostrości, które kojarzone są z taką elektroniczną obróbką dźwięku, tudzież z czymś, co ja nazywam procesem nagrania, bowiem to, czego słuchamy w domu, to nie tylko brzmienie tego, co mamy na półce, nieważne w jakich pieniądzach, to słuchanie całego procesu, który poczyna się od muzyka, instrumentu, poprzez technikę nagraniową, aż finalnie do tego, co u nas w domu stoi na półce lub na szafce. I teraz Kondo Ongaku gra w taki sposób, jakby ten cały mechaniczny, elektroniczny, elektryczny proceder, te wszystkie kable, te wszystkie starania ludzkie jakby znikały. To znaczy on stara się zrobić wszystko, aby muzyka była pozbawiona tych naleciałości technologicznych i robi to w sposób doskonały. Zastanawiałem się, powiem szczerze, jak będzie tutaj wyglądała kwestia związana z mocą i z dynamiką tego urządzenia, bowiem lampy po jednej sztuce w kanale, czyli tylko 27 watów, mogłoby sugerować, że ta moc będzie minimalna i że będzie można posłuchać na tym wzmacniaczu tylko wokali jazzowych i ewentualnie trochę klasyki. Okazuje się, że urządzenie to gra w sposób spektakularny. Właściwie wszystko, czego się dotkniemy, aczkolwiek właśnie z tym zastrzeżeniem, że podaje wszystko w taki bardzo ekskluzywny sposób. Wszystko jest właśnie gładkie, kremowe, bardzo szlachetne i absolutnie nie srebrzyste w dźwięku. Nie mamy tutaj do czynienia z żadnym rozjaśnieniem tego dźwięku, ani z czymś, co mogłoby przy dłuższym słuchaniu być irytujące. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że Ongaku w ogóle nie stara nam się zaimponować. Ono gra muzykę w taki sposób, jakby było to coś najbardziej naturalnego. Ten wzmacniacz nie mówi: o, posłuchajcie mnie, zobaczcie, jaki jestem świetny. Nawet jak patrzymy na jego formę, tą zewnętrzną formę, która jest formą w tym przypadku w 100% wynikową, to znaczy ten wzmacniacz wygląda tak, jak wygląda i ma taką bryłę, jaką ma. Nie dlatego, że ktoś go najpierw zaprojektował, a potem włożył do środka elektronikę, jak to często współcześnie bywa, żeby urządzenie oczywiście ładniej wyglądało, bo w jednym z odcinków mówiłem Państwu o tym, aby nie słuchać i nie kupować urządzeń audio oczami. Ta forma jest absolutnie wynikowa, to znaczy Sensei Kondo budował wzmacniacz tak, żeby osiągnąć jak najbardziej dokładne brzmienie, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat w tym, czego szukał. I forma jest właśnie wynikiem tego. Więc jak patrzymy na ten wzmacniacz, on też nie mówi nam: patrzcie na mnie, jaki jestem piękny. On nie zwraca na siebie uwagi. On jest po prostu tak, jak gra muzykę. Jest czymś, co sprawia, że ta muzyka jest najważniejsza, że to nie on jest najważniejszy. Chociaż kosztuje tyle, co budżet niejednego domu kultury w mniejszej miejscowości w Polsce, to jednocześnie on nie krzyczy: patrzcie, to ja. Można powiedzieć, że ten sposób reprodukcji dźwięku przez Ongaku jest bardzo naturalny, jest bardzo muzykalny i bardzo naturalny. Nie będę opowiadał Państwu o tym, jak to urządzenie jest skonstruowane, bowiem nie jest to, Najbliżej muzyki nie jest cyklem o urządzeniach audio i o ich technologicznych aspektach.
Chociaż dla tych z Państwa, którzy się tym interesują, na pewno znajdziecie mnóstwo na temat Ongaku, bowiem jest to wzmacniacz, o którym napisano i powiedziano już właściwie wszystko. Ja chciałbym postawić go jednak na półce tak zwanych Audio Legends i zaprezentować go jako urządzenie, które jest symbolem. Jest symbolem dążenia do doskonałości. Jest symbolem dążenia do tego, aby znaleźć się naprawdę najbliżej muzyki. Nasz cykl Najbliżej muzyki może prezentować też takie urządzenia, które są dla większości z nas bardzo często ze względów ekonomicznych nieosiągalne, ale pokazują nam pewien rodzaj drogi i wysiłku, takiej ścieżki, która w Japonii jest czymś zupełnie naturalnym. To znaczy dążenie do perfekcji niezależnie od tego, ile to czasu zajmuje i ile pochłania kosztów. Kondo, tworząc Ongaku, nie miał gwarancji, że ten wzmacniacz odniesie sukces i będzie przynosił mu wielkie pieniądze. Jego działanie było skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym, aby muzyka, która jest grana przez to urządzenie, przez tą naszą dzisiejszą audiolegendę, była jak najbardziej naturalna, jak najbardziej bliska tego, co wydarza się, można powiedzieć, w naturze. I gdybym miał o Ongaku powiedzieć słów kilka, to powiedziałbym tak. Jest to jeden z najbardziej muzykalnych wzmacniaczy, jakie słyszałem. Jest to legenda, bowiem jak ktokolwiek usłyszy o Ongaku cokolwiek i kiedykolwiek będzie chciał dowiedzieć się więcej i być może zweryfikować to, czego dowiedział się na ten temat, bowiem legenda, która obrosła to urządzenie, jest tak wielka, że chciałoby się mieć możliwość zetknięcia z tym szczytem możliwości technologicznych i muzycznych. A więc Ongaku jest dla mnie symbolem. Jest dla mnie symbolem dążenia do doskonałości i dążenia do tego, aby znaleźć się najbliżej muzyki. Jest symbolem czegoś, co dla wielu z nas wydaje się być niedościgłe, ale chciałbym, żeby było raczej inspirujące niż blokujące nas. Bowiem dążenie do muzyki, do tego, aby znaleźć się jak najbliżej tej muzyki, tak jak mówiłem w odcinku Wehikuł czy Talizman, jest czymś, co właśnie wymaga naszego wysiłku nieustannego, tak jak za moimi plecami macie identyfikację graficzną naszego kanału, to znaczy dżentelmena, który w nieustający sposób próbuje dążyć w stronę muzyki. Co więcej, reprezentuje ją i na tej muzyce się porusza. Ongaku marki Kondo to wzmacniacz, który zredefiniował rynek audio. Sprawił, moim zdaniem, że ten rewiwal związany ze wzmacniaczami i z urządzeniami lampowymi nastąpił dosyć gwałtownie i szybko, dzięki temu, iż ludzie czy branża audio przekonała się, że to, co swego czasu uznaliśmy za technologię przestarzałą, może dawać nam ten rodzaj reprodukcji dźwięku, który jest nieosiągalny przy innych technologiach, nawet tych najbardziej nowoczesnych. Bo jest w lampie próżniowej coś takiego w jej brzmieniu, w tym właściwie jak ona to brzmienie jest w stanie oddać, czego nie można osiągnąć prawdopodobnie innymi technikami. Oprócz tego, że pięknie to wygląda w naszych salonach, kiedy te lampy żarzą się, to jednocześnie ten żar przechodzi też troszeczkę w stronę muzyki. Ta muzyka staje się bardziej bezpośrednim doświadczeniem. Ja absolutnie nie twierdzę, bo nie jestem ortodoksem mówiącym, że lampa jest lepsza od tranzystora. Sam tutaj w swojej kolekcji urządzeń audio posiadam i tranzystor, i lampy. Może kiedyś będzie okazja, aby zaprezentować ten sprzęt, ale to nie dzisiaj. Natomiast dla kogoś takiego jak Sensei Kondo, odkrycie, które było związane z tym, iż stara technologia lampowa, lampy, jedne z najprostszych lamp, czyli tak zwane triody, mogą dostarczyć dźwięku tak spektakularnego, było odkryciem, które uczyniło jego i jego markę sławną. A zatem, jeśli pomyślicie, że rozpoczęcie tego cyklu Audio Legend od wzmacniacza Ongaku Kondo to dobry omen, zostańmy z tym i zapraszam na następne odsłony Audio Legend.